and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Siema, z tej strony Pat i witam was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii Metal Gear Solid. I teraz chciałem powiedzieć tylko to, że miałem wiele problemów z dopasowaniem tego, z skonfigurowaniem tego emulatora, bo to gram akurat na emulatorze. Nie mam PlayStation 2 i tak nie wiem, czy mógł z tego nagrywać. Zaraz wam powiem, bo tu zacznie się cutscenka i będzie dialog, więc na razie się przymknę. Jak będą takie dialogi, to zazwyczaj będę siedział cicho. Dokończę za chwilę, co wam chciałem powiedzieć. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. O, tu będzie sporo cutscenek. Chyba z pół godziny prawie, że. Wiecie. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Ogólnie pierwszy odcinek może być taki nudnawy, bo to będzie sama ta cutscenka z samolotem i później przedstawienie misji całej Does Pennywise know what he's doing? dla Snake'a, Naked Snake'a. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Więc może najpierw wam powiem, z czym miałem taki problem. taka scenka. Aż ciarki przychodzą.
Więc po prostu, jak gram teraz na emulatorze PlayStation 2, miałem takie różne problemy z tym, że na początku cutscenki miałem jakby w spowolnionym tempie, później miałem glitche graficzne, czyli na przykład jak widzicie te chmury teraz, to miałem fioletowe takie chmury, coś w stylu brakujących tekstur w Gmodzie, Garry's modzie. Dźwięk się przycinał, nie zgrywał się z obrazem ten dźwięk. No ale mam nadzieję, że wszystko teraz będzie w porządku, bo miałem taki plan B, w razie czego jakby się nie powiodło nagrywanie z tej części Metal Gear Solid, żebym wam przeczytał fabułę, streścił wam to i jakoś to graficznie przedstawił. No ale na razie wszystko dobrze się zapowiada. Mam nadzieję, że tak zostanie. Spread your wings and fly. God be with you. W lepszej grafice nie będę mógł nagrywać. Mój komputer, nie wiem czy to emulator nie pociąga, czy to mój komputer. No ale cóż, teraz się zacznie druga cutscenka, więc będę musiał się przymknąć. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? Virtuous, No, a nie virtual mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? No właśnie, co to za misja? Co musimy zrobić? 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff.
Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Selinoyarsk, ha? Tam właśnie lecimy. Odbić Sokolowa. Tan, 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 taran! Dobra, więc na razie ciekawie się zapowiada. 10 minut materiału i na razie same cutscenki. Ale Listen cóż. up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. No ale tak to na razie będzie wyglądać przez pierwsze odcinki. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Nie wiem na co mu opisuje ten samolot, jak i tak te działa mu nie pomogą, ten samolot mu nie pomoże. Jest zdany na siebie. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. I gestykulacja, widzieliście to? Widzieliście to?
Tylko wiecie, tak spojrzenie na siebie i będzie udupiony, on nie wróci do domu na obiad. Będzie tam siedział do końca swojej misji, do końca swoich dni. Ups, czy ja dmuchałem w mikrofon? Przepraszam. Odsunę to trochę bardziej na prawo. Dobra. O nie, zgubiliśmy plecak. Ha! Dawaj. Podnieś głowę. Tun, 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 turun. Ha! I can't breathe. Nie mogę oddychać przez tą maskę. Zaraz będę musiał to zjeść, jakiegoś snake'a, if you know what I mean. Dlaczego ja to zawsze wiecie, bo ja się śmieję się, dla mnie śmieszy ten dubbing Davida hejtera, który dubbinguje właśnie Snake'a przez ileś tam części i zawsze on tam te odgłosy różne wydaje, takie wiecie o co chodzi. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. Słucham We'll be uważnie. using code names to refer to each other. Ha, Your kryptonimy, code ha? name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now Okej, on. nazywamy się teraz You're Naked not to Snake. mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? No właśnie, Let's jak see. mamy go nazywać? I'll be Tom. Call me Tom, Major Tom. Major Tom, okej. This will be a sneaking mission. You must not Misję be na seen cicho, by the ha? enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Ho, ho! Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke Będziemy too. kompletnie nadzy. There's a good reason for that. I'll tell you Stąd later właśnie when the time is kryptonim right. Naked Snake. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a Właśnie, knife and jak a mamy... tranquilizer gun. Co będziemy Use jeść? them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. Dobra, to mogę pominąć, bo i tak będą gadać o tym, że musimy odzyskać plecak po prostu, bo tam mamy cały swój ekwipunek. Włącznie chyba z... włącznie z kamuflażami. Dobra, no to polecę z tej strony. Naked Snake, chyba jesteś głodny, albo to po prostu ja. Zaraz muszę to zjeść. Ha! Dobra. Gdzie jest plecak? Tutaj, ha? Czy ja przestanę mówić, ha? Ha! Okej. Weźmy ten plecak. Jest cały ekwipunek. Dobra, tu będzie kolejna cutscenka, nie wiem czy wam to pominąć, czy nie. Nic ciekawego w sumie tu będzie. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's Dobra, mogę to pominąć. Tu po prostu będą Major Tom przedstawi dla Snake'a naszego paramedika oraz Naked Snake zobaczy, no właśnie. Try to remember some of the basics of CQC. Naked Snake właśnie. Czekajcie, nie mogę się skupić przez te cutscenki. Porozmawialiśmy sobie z mentorem naszym.
raczej bossem, czyli z to właśnie kobietą, mentorką, która uczyła Naked Snake'a od samego początku, kiedy znalazł się w armii bodajże. Dobra, i teraz z tego co wiadomo musimy się wyżywić. Będzie nam spadała stamina. I jak ta stamina będzie nam spadała, to coraz gorzej będzie nam się chyba skradało, biegało oraz ogólnie celowało i takie tam. Gdzieś tu był wąż. Czekajcie, coś tu się w krzakach rusza. O! Bu! Okej. Snake G. Dobra, mamy sobie... Upolowaliśmy sobie węża. Co my tu mamy? Food. Oj, fuck, nie ten przycisk. Więc tak, tutaj mamy... rację żywnościową. No, rację żywnościową. Tutaj mamy jeszcze puste skrzynki. Klatki na, powiedzmy, na węża, jakieś inne zwierzaki. A, to ten wąż jeszcze żyje. Mogę go zjeść. Dobra, to zostawmy tego węża na później. Teraz zobaczymy, co mamy w plecaku. Co mamy tak? Nóż, pistolet. Dobra, takie podstawowe rzeczy. To może sobie zmieńmy kamuflaż, co? Powiedzmy, to nam daje więcej procent niezauważalności, jakby wtopienia się w otoczenie. To czy to? A, to bardziej nam daje, okej. Okej! A jak się położę? 80%. No okej, może być, no. Lecimy dalej. Dremuczy i swampland, czyli bołoto po prostu. Dremuczy i bołoto, tak? Okej. Nie wiem przez ile minut mam robić te materiały. Chyba przez 25. O! Coś w krzakach się rusza. O! Trafiłem coś. Co to jest? Frog. Mamy żabę. Okej. Tak myślałem, że będę nagrywał te materiały przez trwające może, nie wiem, z 25 minut, coś takiego. Znając życie, jak będę jeszcze wstawiał, montował te filmy, to będą trwać jeszcze dłużej. Ale tak to... O, mamy sonar. Motion detector. Aha, czyli mamy wykrywacz ruchu. Sonar, który wykrywa zwierzaki. Czekajcie. Mogę jakoś wydawać te dźwięki, ale jak? O! Nice! Okej, mogę wydawać dźwięki. Taki sonar. Brights when detecting life forms. Aha, czyli to powinno wibrować za każdym razem, kiedy wykryje żywą istotę. O, ja tylko przejdę, ok? Ale to nie wibruje. Nie wibruje. Dobra, spróbujmy. Na razie motion detectora nie będzie. Hej. Czy mogę w ogóle zabrać ze sobą?
Zobaczymy, ile to potrwa tak w niego walić. Ja nie wiem, czy ja go w ogóle mogę go zabić. Tego aligatora. O, fuck. Nie wiem, czy ryzykować. Chyba... Ej, a może jak ja wyjmę nóż? O, fuck! A, zostaw mnie! O! Nie wiem. Chyba go nie mogę zabić. Hej! O! O! Gdzie ja lecę? Dobra, wiecie co? Mikrofon. Mamy pistolet. Przejdźmy przez te bagno, bo kurde, jak ja się zatopię w tym bagnie. Czekajcie, tam coś musi być. Tam coś musi być. O! O! Jesus! A co to jest? Mogę to wziąć? O! To jest ten. O! Tu coś było. To są pszczoły. Dobra, to przejdźmy dalej. Okej. Aha, czyli coś tutaj jest. Chyba coś wykryło tutaj. Co to jest? O! Gruszka. No patrzcie, jakie przetrwanie. Wystrzeliwujecie gruszkę i macie gruszkę. Okej. Drimuci Sievier. Sievier? Dobrze mówię? Co tam Naked Snake widzisz? Ha! A, wam chyba nie powiedziałem, co musimy zrobić. Musimy uratować właśnie Sokolowa. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s. Grenades. AK-47. Ciekawe, czy bym mógł wziąć tego granata. Czy granata i AK-47. Territory is already a violation of international law. Tata. Can't let the Kremlin find out that the CIA and the American Nie mogą nas government zauważyć, okej, musimy być contact duchem. with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Co? Got that? The Major is right. The point of this mission is Boss. to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage. Tata, by właśnie zmieniłem selecting kamuflaż. camouflage from the survival Spokojnie. view. The uniform option lets Boss, you pick your za kogo ty mnie uważasz, while ha? the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able What? to sneak by without being noticed. Może tak go... Widzieliście to? You W can ogóle see mogą how nas nie effective your zauważyć. camouflage is by looking at the camo index. Właśnie, i o tym wam mówiłem, że kamuflaż czym bardziej jest efektywniejszy, tym więcej procent macie w tym prawym górnym rogu. I czym więcej właśnie procent, tym gorzej was będą... Gorsza jakby widoczność was będą mieli. Będziecie praktycznie niewidoczni. Ja powiedziałem, że będę nagrywał przez 25 minut, a już nagrywam przez 27. No ale cóż. Dobra, więc teraz mamy 85%. No okej, więc jak powinienem się... Jak będę się czołgać, to raczej nie powinien mnie zauważyć.
Powinno być... O! O fuck. Nie, tam nikogo nie ma. Nie, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Mogę przeładować? Przeładowałem. Czekajcie, ja zapiszę. Okej, zapisałem. Ups. Muszę zapisać stan, wiecie co chodzi, nie? Okej. Weźmy go z zaskoczenia. Gdzie on jest? Fuck. O! Who's that?